Cześć, chciałbym Was dzisiaj zaprosić na odcinek, który w pewnym sensie jest kontynuacją nagrania sprzed kilku tygodni poświęconego temu pięknemu, staremu odkurzaczowi Electrolux Model 11 z końca lat 20. Sądząc po napisach na tabliczce chyba z 1928 roku, ale w dzisiejszym odcinku nie będziemy już dokładnie oglądać tego odkurzacza, nie będziemy sprawdzać jego działania. Wszystko to robiliśmy w poprzednim nagraniu. Jeżeli Was to interesuje, a nie oglądaliście, jak ten odkurzacz działa, link do tego nagrania zamieszczę pod koniec tego odcinka i znajdziecie go również w opisie tego odcinka, więc bardzo Was zachęcam, zapraszam do obejrzenia odcinka poświęconego temu odkurzaczowi. Natomiast dzisiaj chciałbym Wam pokazać, myślę, że dosyć ciekawy dokument, mianowicie instrukcję obsługi i jednocześnie katalog części właśnie do odkurzacza Electrolux 11 i jednocześnie do modelu Electrolux 10. To jest dokument wydany prawdopodobnie również gdzieś w drugiej połowie lat 20., aczkolwiek nie ma tutaj nigdzie na nim odbitej daty publikacji. Co ciekawe, ta instrukcja obsługi i ten odkurzacz nie były pierwotnie w komplecie. Odkurzacz został sprowadzony z Niemiec, przyjechał do Polski z Niemiec, natomiast ta instrukcja jest wydana w języku francuskim i na pewno towarzyszyła takiemu odkurzaczowi właśnie na rynku francuskim. Nawiasem mówiąc, zarówno za wypożyczenie tej instrukcji, jak i jeszcze raz za wypożyczenie tego odkurzacza bardzo dziękuję Jackowi, ponieważ obydwa te eksponaty pochodzą z jego kolekcji. Tak jak Wam powiedziałem, jest to instrukcja w języku francuskim, aczkolwiek bardzo bogato ilustrowana, także nawet jeżeli ktoś nie zna języka francuskiego zupełnie, to i tak myślę, że ciekawe jest obejrzenie tych wszystkich zawartych tutaj grafik, czy rysunków, czy fotografii. Natomiast ja na potrzeby dzisiejszej prezentacji postaram się króciutko najważniejsze fragmenty tego tekstu, przynajmniej w niektórych punktach, przetłumaczyć. Natomiast plik PDF ze skanem tej instrukcji, czy link do pliku PDF ze skanem tej instrukcji zamieszczę w opisie tego nagrania. Zapraszam Was do obejrzenia całego tego dokumentu. Jeżeli ktoś z Was zna język francuski, będzie mógł sobie spokojnie przeczytać całą treść tej broszury, a w przeciwnym razie oczywiście można przy pomocy różnych aplikacji do tłumaczenia tekstu przejrzeć sobie niektóre interesujące Was fragmenty. Żeby nie przedłużać, bierzemy się za przejrzenie tej instrukcji. Ja postaram sobie, tak jak zwykle w tego rodzaju przypadkach, siąść troszeczkę z boku. Będę Wam wyświetlał tutaj obok mnie na ekranie te strony, o których akurat będziemy mówić i z których akurat będziemy tłumaczyć. Natomiast tak jak powiedziałem, później możecie sobie spokojnie taki plik PDF z całą tą instrukcją pobrać i na spokojnie ją obejrzeć. Wspomniałem Wam, że jest to publikacja francuskojęzyczna i jeżeli dobrze pamiętam, to ona została przysłana do Polski listem z miejscowości Ubań, niedaleko Marsylii. Nawet popatrzyłem sobie na zdjęcia z tej pięknej miejscowości, z tego pięknego miasteczka. Bardzo mnie ciekawi, co się stało z odkurzaczem, któremu kiedyś towarzyszyła ta broszurka. Nawiasem mówiąc, w jednym z następnych odcinków obejrzymy sobie piękny odkurzacz Electrolux Model 5, gdzieś z połowy lat 20., także sprowadzony z Francji. Niestety do takiego Electroluxa 5 instrukcji i katalogu akcesoriów nie mam. Postawiłem kamerę troszeczkę bliżej, tak żebyście też dobrze widzieli ten odkurzacz, bo jednak niektóre akcesoria towarzyszące temu odkurzaczowi tutaj w tej instrukcji, w tym katalogu są opisane i przy okazji jeszcze raz je sobie obejrzymy. Ok, ale zacznijmy. Tutaj na okładce jest napisane po francusku zachowaj mnie, czy schowaj mnie razem z odkurzaczem, no bo to była instrukcja dla użytkowników pomagająca im stosować różne akcesoria i doradzająca jakieś akcesoria do specjalnych, szczególnych prac, które akurat w takim standardowym komplecie sprzedawanym razem z odkurzaczem nie były zachowane. Tutaj jest napisane broszurka dedykowana naszym klientom czy naszej klienteli i jest tutaj coś w rodzaju takiego motta Electroluxa, które można by chyba przetłumaczyć jako dobrze jest sprzedawać, jeszcze lepiej jest nieść satysfakcję, w domyśle satysfakcję zadowolonym klientom. Na następnej stronie mamy właśnie dedykację tej broszurki do klientów podpisaną przez delegata, administratora czy dyrektora Electroluxa we Francji. Niestety nie potrafię tutaj z tego podpisu odczytać nazwiska, aczkolwiek myślę, że moglibyśmy to gdzieś odnaleźć. Jest tutaj napisane mniej więcej
Szanowny czy drogi kliencie, proszę nam wierzyć, że naszym celem jest nie tylko sprzedaż Państwu naszego urządzenia i czerpanie z niego zysków, ale przede wszystkim zapewnienie Państwu satysfakcji z tego urządzenia. Jesteśmy pewni jakości, skuteczności, przydatności urządzenia, które Panu czy Pani dostarczyliśmy i abyście Państwo mogli się o tym przekonać, napisaliśmy tę małą książeczkę, która w pewnym sensie jest czymś w rodzaju takiego łącznika czy pomostu pomiędzy zadowolonym klientem, którymi będą Państwo, i sumiennym dostawcą, jakim jesteśmy my. Niniejsza broszura powinna dostarczyć Państwu wszelkich informacji, których możecie Państwo potrzebować. Przypominamy jednak, że w przypadku jakichś braków z naszej strony, czy niepewności z Państwa strony, wystarczy, że się z nami skontaktujecie, że do nas zadzwonicie lub napiszecie, a my stoimy cały czas do Państwa pełnej i bezpłatnej dyspozycji z wyrazami oddania. Właśnie dyrektor zarządzający Electroluxa, nazwiska, tak jak powiedziałem, niestety nie jestem w stanie odczytać. Tutaj na następnej stronie mamy bardzo ładne fotografie siedziby Electroluxa przy bulwarze Saint-Denis i chyba, nie jestem pewien, chyba w Paryżu jeszcze drugiej siedziby też Electroluxa. Spróbuję, nawiasem mówiąc, poszukać gdzieś tych obydwu adresów, zobaczyć, czy coś z tych miejsc jeszcze pozostało. Tutaj mamy oczywiście spis treści. Będziemy o tych wszystkich rozdziałach mówić. Tutaj są instrukcje, czy porady, jak dokonywać reklamacji, jak wysyłać urządzenie do naprawy. Jest tutaj gwarancja, jest opis odkurzaczy, są akcesoria, jest rozdział poświęcony filtrom dodatkowym. No i są rozdziały poświęcone czyszczeniu bardzo konkretnych, nie wiem, czy dywanów, czy parkietów, czy mebli, czy jakichś gzymsów, mebli tapicerowanych. Są tutaj rozdziały poświęcone przewodom, czy raczej wtyczkom elektrycznym, wymianie szczotek, są uwagi ogólne, jest rozdział poświęcony czyszczeniu pościeli, samochodów, jest rozdział poświęcony używaniu odkurzacza w roli dmuchawy. No i są tutaj różne zastosowania specjalne, czy jakieś akcesoria specjalne do czyszczenia bibliotek, do czyszczenia maszyn drukarskich, do czyszczenia bydła i tak dalej, i tak dalej. Są tutaj też inne urządzenia Electroluxa, takie jak lodówki, czy na przykład filtr do wody. Jest tutaj też cennik akcesoriów i tabelki, które należy dołączyć podczas reklamacji czy zadawania pytań. Bardzo fajna jest tutaj mapka Francji z napisem, gdzie można nas znaleźć, i są tutaj przedstawicielstwa Electroluxa w różnych miastach, w Lille, w Rennes, w Lyonie, w Bordeaux, i właśnie przedstawicielstwo obejmujące poszczególne francuskie prowincje. W Marsylii także, tak jak Wam powiedziałem, miejscowość Łubań, z której przyjechała ta instrukcja, znajduje się, jeżeli dobrze pamiętam, niedaleko Marsylii. Także tutaj od razu klienci mogli zobaczyć, gdzie mają najbliższe przedstawicielstwo Electroluxa, z którym mogą się skontaktować. No i tutaj jest dosyć ważna rzecz dla użytkowników, czyli po prostu adresy punktów naprawy, punktów reklamacji, kontakt do Electroluxa w bardzo, bardzo różnych miastach. Nawet w Algierze patrzę, że jest tutaj adres na ulicy Wolności. W Bordeaux właśnie, w Caen, w Casablance też było przedstawicielstwo Electroluxa, czy w każdym razie jakiś punkt, który miał podpisaną z Electroluxem umowę na naprawę. W Dijon, kiedyś tam byłem, miasto słynne z musztardy, w Grenoble, w La Rochelle, w Le Havre, w Lille, w Lyonie, w Marsylii, w Montpellier, w Nancy, w Nicei, w Orleanie, w Saarbrücken, położonym teraz w Niemczech, w Saint-Étienne, w Strasburgu, w Toulouse, w Tunisie też, proszę bardzo, też było w Tunisie przedstawicielstwo Electroluxa. Tutaj są różne adresy dotyczące właśnie reklamacji czy napraw Electroluxa w Paryżu i w innych miastach. Jest tutaj
główny serwis w Paryżu. Tak, i teraz już od razu widzę, że ten adres zgadza się z jednym z rysunków, które oglądaliśmy tutaj na jednej z początkowych stron, czyli to była paryska siedziba przedstawicielstwa Electroluxa. Czyli mamy tutaj bardzo długi spis francuskich adresów. No i mamy na następnej stronie dosyć ciekawą rzecz, bo mamy tutaj właśnie gwarancję Electroluxa. Ciekawi mnie, jaki okres funkcjonowania wtedy był obejmowany. Aha, i tutaj jest chyba napisane, że jest to gwarancja prawidłowej pracy silnika Electrolux, model taki i taki, o takim i takim napięciu. Tutaj powinno to być właściwie wypełnione przez sprzedającego przez okres 12 miesięcy i ta gwarancja obejmowała wszelkie wady konstrukcyjne i materiałowe. W tym okresie 12 miesięcy towarzystwo Electrolux zobowiązuje się do bezpłatnego przeprowadzenia wszelkich napraw lub napraw pod warunkiem zwrotu urządzenia. Jest tutaj dosyć ważna adnotacja, że niniejsza gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy normalnemu zużyciu podczas normalnego użytkowania i nie obejmuje akcesoriów dostarczonych wraz z urządzeniem, czyli elastycznej rury, jakichś tych sztywnych rur, szczotek, dysz, szczotek węglowych i tak dalej. No i są tutaj wymienione też przypadki, w których gwarancja nie obowiązuje, czyli jeżeli urządzenie zostanie zwrócone bez kwitka gwarancyjnego, jeżeli urządzenie zostałoby czy uległoby zniszczeniu na skutek podłączenia do innego napięcia niż to, do którego jest przeznaczone, czyli na przykład jeżeli urządzenie przewidziane na napięcie 110 V podłączylibyśmy do napięcia 220 V. Ten odkurzacz Electrolux 11, który mamy na stole, był przewidziany na napięcie 220 V. No i też gwarancja nie obejmuje przypadków, w których jakieś szkody urządzenia wynikły z nieprawidłowego użytkowania lub zaniedbania typu wilgoć, ogień, czy z powodu jakiegoś upadku lub wstrząsów. Czyli standardowe zapisy gwarancyjne, które obejmują też cały szereg różnych dzisiejszych urządzeń. Tutaj na kolejnej stronie mamy taką krótką adnotację sposób użycia czy sposób użytkowania. No i jest tutaj napisane, że aby uzyskać maksymalne korzyści i oszczędności z naszego urządzenia, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję. Abyśmy szybko mogli spełnić Państwa życzenia, prosimy o podanie w korespondencji numeru urządzenia, które Państwu dostarczyliśmy. No i tutaj mamy, to jest myślę, że dosyć ciekawe, mamy grafikę przedstawiającą obydwa modele odkurzaczy, których dotyczy ta instrukcja i ten spis części. Po pierwsze mamy tutaj drugi od góry, ten model Electrolux 11, to jest ten, który mamy dzisiaj na stole, a nad nim mamy ten z taką troszkę rewolwerową rączką model Electrolux 10. Tego modelu niestety nie mam, ale mogę Wam tutaj pokazać zdjęcia również z kolekcji Jacka. Taki Electrolux 10 niedawno dołączył do jego kolekcji i mam nadzieję, że będziemy też mieli okazję tutaj na kanale prędzej czy później go obejrzeć i zapoznać się z jego działaniem. Na następnej stronie mamy pokazane akcesoria, które takiemu odkurzaczowi standardowo towarzyszyły. No i mamy tutaj przede wszystkim tę giętą czy elastyczną rurę, czy wąż właściwie, który znajduje się tutaj w walizeczce. Mamy taką dużą szczotkę z włosiem, chyba drewnianą. Niestety jej tutaj w komplecie już nie ma. Mamy tutaj dwie proste rury. Akurat tutaj w tej walizeczce jest jedna, może ja to pokażę tutaj do kamery. Jest jedna prosta rura i druga jest troszeczkę wygięta. Mamy taką dużą ssawkę metalową. Przyznaję, że jest tutaj w tej walizeczce. Momencik, odczepię ją. Coś takiego. Mamy mniejszą ssawkę, taką jak ta. Mamy tutaj pod numerem 7 taką szczotkę okrągłą z włosiem. Ona się tutaj jak najbardziej znajduje. Pod numerem 8 mamy taki, nie wiem, chyba pod kątem prostym wygięty łącznik rur. Tutaj go nie ma. 9.
To jest jakaś wtyczka transformatorowa. Nie jestem pewien, czy coś takiego... Nie jestem pewien, czy to chodzi o tę wtyczkę od przewodu. Nie, chyba nie. Być może było to coś przewidziane na przykład do... Nie jestem pewien, ale być może do używania odkurzacza przewidzianego na 110 V z siecią 220V. Nie jestem pewien. Dziesiątka to jest... Aha, to jest jakiś element potrzebny do używania odkurzacza jako dmuchawa, ale chyba dotyczyło to modelu 10, bo w tym żadnego dodatkowego takiego łączniczka nie potrzeba. No i 11 to jest ten zawarty tutaj w komplecie przewód zasilający z takim gniazdkiem bagnetowym i z wtyczką włączaną do kontaktu w ścianie. To są wszystkie standardowe akcesoria, tam jeszcze później będzie w instrukcji pokazanych kilka różnych niestandardowych akcesoriów. Na następnej stronie 12 widzimy sposób podłączenia węża do odkurzacza i łączenia rur. No to jest w sumie bardzo proste i nie trzeba tego w żaden sposób wytłumaczać. Tutaj tłumaczyć do odkurzacza po prostu wtykało się koniec elastycznego węża, do węża podłączało się te sztywne metalowe rury, no i na koniec zakładało się ssawkę. Jest to tutaj dosyć dokładnie pokazane na tych rysunkach. To, co jest ciekawe na stronie 13, to są wkłady do dodatkowych filtrów. Odkurzacz był oczywiście wyposażony w worek na kurz. Oglądaliśmy to już w odcinku poświęconym temu odkurzaczowi, tak jak we wszystkich standardowych odkurzaczach workowych. Natomiast poza tym workiem można było użyć jeszcze w tym odkurzaczu dołączane dodatkowo filtry, które były mocowane w takiej ramce. Akurat tutaj w tej chwili w tej ramce znajduje się po prostu jakiś kawałek materiału, który dodatkowo spełniał jeszcze rolę filtrującą powietrze, które już przeszło przez ten worek na kurz. Natomiast nie mamy tutaj takich oryginalnych, pokazanych na rysunku w tej instrukcji dodatkowych dezynfekujących filtrów, czy takich wkładek filtracyjnych. Myślę, że przynajmniej w niektórych punktach warto ten opis przeczytać. Chyba w jednym z moich odkurzaczy nawet jeszcze taki stary filtr w środku się znajduje. Obejrzymy to w odcinku chyba o odkurzaczu Electrolux 5. Nie pamiętam teraz dokładnie. Wkładki filtracyjne. Nasze urządzenie ma cenną zaletę, iż pochłaniając kurz dezynfekuje i, uwaga, perfumuje powietrze z szybkością 1500 litrów na minutę. Cechę tę czy zaletę tę uzyskuje się poprzez regularne stosowanie naszej wymiennej wkładki filtrującej, której montaż i demontaż jest prosty i szybki. Skuteczność takiej wkładki czy takiego urządzenia została potwierdzona badaniem Laboratorium Higieny Miasta Paryża oraz przez licznych członków korpusu medycznego. Tutaj są wymienione nazwisko. Pan dr Triard, laureat wydziału czy absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Montpellier, w swoim badaniu eksperymentalnym procesów kontroli zapylenia podejmuje pytanie pod tytułem jak wkładka filtrująca zatrzymuje i sterylizuje zarazki zasysane przez urządzenie. I tutaj jest właśnie cytat z całego takiego badania. Pozwólcie, że spróbuję to przeczytać. Ta niniejsza wkładka filtrująca ma podwójne działanie. Po pierwsze fizyczne działanie filtrujące i działanie bakteriobójcze poprzez znajdujący się w niej czy impregnujący ją w płyn antyseptyczny. To podwójne działanie jest niezwykle skuteczne. Bez tego urządzenia czy bez tej wkładki, gdy odkurzacz zasysa 1485 gramów kurzu, do atmosfery uwalnianych jest 16 500 bakterii, a gdy wkładka filtrująca jest założona, w powietrzu opuszczającym urządzenie znajduje się jedynie 150 bakterii. No, bardzo skuteczne badanie jak na mniej więcej drugą połowę lat 20. W ten sposób 99% bakterii, które wydostały się z worka, zostaje zatrzymanych przez wkładkę filtrującą, a powietrze uznać można za praktycznie czyste czy praktycznie oczyszczone. Oczyszczanie powietrza jest zatem idealne. Dodajmy, że powietrze zostaje nie tylko oczyszczone z bakterii, ale także bardzo przyjemnie naperfumowane mieszanką zapachową. No i jest tutaj na końcu napisane, że takie tampony, czy przepraszam, wkładki filtrujące są dostarczane w pudełkach po 5 i 10 sztuk i takie pudełko z 5 sztukami wkładek kosztuje
13 franków, a z 10 sztukami wkładek kosztuje 25 franków. Przyznaję, że bardzo chętnie takie oryginalne wkładki będę chciał w jednym z kolejnych odcinków obejrzeć. No i tutaj na kolejnych stronach mamy przedstawiony już konkretny sposób użycia odkurzacza, czy konkretnych ssawek do odkurzacza w jakichś tam specyficznych warunkach, typu dywany, parkiety, schody i tak dalej. Te rozdziały moglibyśmy właściwie bardzo szybko przelecieć, ale zwróćcie koniecznie uwagę na fotografie, które im towarzyszą, bo tutaj zarówno ubiory gospodyń domowych, które posługują się tymi odkurzaczami, jak i wystroje wnętrz są naprawdę bardzo fajne. Przypominam, że mówimy o urządzeniu i publikacji wydanej gdzieś w połowie czy w drugiej połowie lat 20. Tutaj jest przede wszystkim na stronie 14 mowa o różnych dywanach i dywanikach. No i do tych dywanów polecane jest stosowanie tej, przepraszam, ja ją może wyjmę, tej największej metalowej dyszy. Odłóżmy ją tutaj na chwilkę. Na tej fotografii, nawiasem mówiąc, pokazany jest właśnie odkurzacz, chyba model 10 z tą taką rewolwerową rączką. No tak, tutaj jest założyć dyszę numer 1 na koniec sztywnej rury i delikatnie przesuwać dyszę po czyszczonej powierzchni bez użycia siły. Tutaj jest siła ssania, wynosi 600 mm słupa wody i dzięki temu odkurzacz usuwa cały pył powierzchniowy i ciężki, oferuje doskonałe i kompletne czyszczenie, które pozwala unikać usuwania i trzepania dywanów. Na następnej stronie mamy parkiety i podłogi. Tutaj jest ta taka duża ssawka z włosiem, której chyba w komplecie, jeżeli się nie mylę, akurat tutaj nie mamy. No jest napisane, tak, to jest użyj owalnej szczotki numer 3, postępuje analogicznie jak w przypadku dywanów. Włosie szczotki wnika w różne spękania parkietu, usuwa kurz, który jest natychmiast zasysany przez odkurzacz i dzięki temu parkiety są doskonale czyszczone bez konieczności schylania się. Idziemy na następną stronę. Aha, tutaj jest czyszczenie pod meblami i producent zaleca tutaj stosowanie takiej wygiętej złączki, która pozwala wygodniej wsadzić rurę pod meble. Tak, tu jest napisane użyj złączki kolankowej numer 110 przymocowanej do końca sztywnej rury i w zależności od rodzaju czyszczonej powierzchni, dywany lub parkietu należy używać dużej dyszy lub owalnej szczotki z włosiem zamontowanej na końcu łącznika kolankowego. Tu jest napisane dalej, że dysza wygodnie wchodzi pod nawet najniższe meble i zasysa nagromadzone tam zanieczyszczenia i kurz. Potem na następnej stronie są, nie wiem, coś co wygląda trochę jak gobeliny, zasłony, takie tkaniny też zwisające ze ścian i do nich zalecane jest stosowanie tej małej metalowej dyszy. Tak, delikatnie za pomocą małej dyszy dotknij zasłon lub kurtyn, kurz na powierzchni między zasłonami, a także ćmy, ich jaja, różne owady znikają jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Dzięki temu możesz kompleksowo wyczyścić zasłony czy jakieś gobeliny, które natychmiast odzyskują pierwotną świeżość. Kolejna strona, strona 18, to są różne sztukaterie, powiedziałbym, jakieś gzymsy sztukaterie, czyli różne takie zdobione, wypukłe fragmenty ścian, tak jak tutaj pani, która odkurza jakieś takie, nie wiem, taką znajdującą się w ścianie niszę z jakąś rzeźbą. I co tutaj jest napisane? No tak, gzymsy, sztukaterie, użyj okrągłej szczotki, akurat mamy ją w komplecie, chodzi dokładnie o tę szczoteczkę, która jest tutaj pokazana też w instrukcji. No i dzięki temu nie trzeba różnych jakichś tam, nie wiem, piórek używać jakichś tam piórek na drążkach, na rączkach i dzięki temu ten pył jest taką szczotką szybko odprowadzany i zasysany. Nie trzeba, tak jak powiedziałem, jakichś tam zmiotek czy ścidełek do kurzu używać, jakichś szmatek, które tylko, tak jak tu jest napisane, wprawiają kurz w ruch bez jego eliminacji. No i też nie trzeba, dzięki temu, że robimy to z taką długą rurą, nie trzeba używać drabin i to powoduje, że nie grożą nam jakieś upadki z drabiny, które często się przy takich pracach zdarzają. Dalej są schody. Jeżeli są pokryte dywanem, no to używa się takiej samej szczotki jak do czyszczenia dywanów.
a jeżeli jakieś parkiety, no to tej owalnej szczotki z owłosieniem. Dalej mamy meble tapicerowane i tutaj jest pokazane także użycie tej malutkiej metalowej szczotki. No i teraz zakończyliśmy już proces odkurzania. Worek na kurz jest pełny. Jest tutaj króciutka instrukcja opróżniania takiego właśnie, może tutaj go pokażę, takiego właśnie worka na kurz. Strona 21. Opróżnianie worka. Po zakończeniu czyszczenia opróżnij worek na kurz, czy pojemnik na kurz, aby wyjąć worek. W modelu 10 odkręć pokrywę, w modelu 11, czyli takim jak ten mamy tutaj na stole, zwolnij dwie klamerki, czy dwa haczyki znajdujące się na górze, na dole i zdejmij przednią pokrywę. Po zdjęciu worka połóż te jego gumowe krawędzie, czyli całą tę krawędź, to akurat gumowej uszczelki brakuje, na kartce papieru. Jedną ręką przytrzymaj worek za jego... jedną ręką przytrzymaj ten worek na kartce papieru, drugą potrząsaj, poczekaj kilka sekund, następnie podnieś worek na kurz. No i jest tutaj też uwaga, która znajduje się na przykład w instrukcjach wielu innych klasycznych, znacznie późniejszych odkurzaczy workowych, na przykład odkurzaczy Zelmera, że no, aby zachować taką, nie wiem, no, szczelność torby, nie poddawaj jej praniu, czyli nie prać worka. To się znajduje też w bardzo wielu instrukcjach do odkurzaczy Zelmera. Na następnej stronie mamy pokazaną wtyczkę, troszeczkę inną niż tutaj na tym przewodzie. To jest niemiecka wtyczka, bo tak jak powiedziałem, ten odkurzacz był sprowadzony z Niemiec. Mówiliśmy o tej wtyczce zresztą też, to jest oryginalny przewód i oryginalna wtyczka od kompletu z tym odkurzaczem. Mówiliśmy o tej wtyczce podczas nagrania o tym odkurzaczu, natomiast tu jest taka chyba stosowana we Francji w owym czasie wtyczka. Upewnij się, że oba piny A i B, czyli te styki wychodzące z wtyczki, są całkowicie dokręcone. One się wkręcały. Chyba oglądaliśmy już, a jeżeli nie, to w jednym z nagrań będziemy taką starą wtyczkę z wykręcanymi pinami oglądać. No, upewnij się, że są dokręcone. Aby wyjąć wtyczkę, nie ciągnij za przewód, tylko za część izolującą, czyli za tę część oznaczoną tutaj literką C. Na następnej stronie to, co jest bardzo ciekawe, to są szczotki węglowe. No i tutaj mamy pokazany dokładnie taki odkurzacz Electrolux 11, jaki mamy na stole i może ja go podniosę, chociaż oglądaliśmy to już w odcinku poświęconym temu odkurzaczowi. Tutaj z boku wyświetlam Wam instrukcję, a tutaj mogę Wam pokazać ten widoczny w instrukcji tył odkurzacza. No i tutaj są dwie zakręteczki, w których znajdują się właśnie szczotki węglowe. O, tutaj odkręcam ten dekielek i wyjmuję jedną z takich szczotek. W nagraniu o tym odkurzaczu widzieliśmy, że one są praktycznie w idealnym stanie, nie trzeba ich wymieniać. Tutaj jest w instrukcji napisane, szczotki należy wymienić, jeżeli się zużyją. Aby to zrobić, odkręcić te dwie zaślepki oznaczone tutaj na instrukcji literą D. No i wyjąć zużytą szczotkę, włożyć nową. Co ciekawe, nie jest tutaj rozmiar szczotek podany, no ale jeżeli taki użytkownik udawał się do serwisu Electroluxa i prosił o szczotki do modelu 11, to zakładam, że otrzymał dokładnie takie, w takim rozmiarze, jaki potrzebował. Nie musiał się o to martwić, czy szczotki, które kupuje, będą pasowały, czy nie. Przejdźmy do kolejnej strony. Aha, strona 24. Tutaj znajdują się uwagi ogólne. Zobaczmy, co jest tutaj napisane. Jeśli urządzenie nie działa, należy sprawdzić, czy instalacja elektryczna nie jest uszkodzona, w nawiasie bezpieczniki, czy włącznik ścienny został podłączony, czyli wtyczka włączona do gniazdka, i czy włącznik urządzenia jest również w pozycji włączonej. Jeżeli problem będzie się powtarzał, sprawdź przewód. Jeżeli po tych różnych kontrolach urządzenie nadal nie działa zadowalająco, skontaktuj się z serwisem naprawczym, jak wskazano na stronie 7. Aby czyszczenie odkurzaczem było skuteczne, należy upewnić się, że krawędzie, dysz czy ssawek leżą płasko na czyszczonej powierzchni. Nie ma potrzeby wykonywania szybkiego ruchu ssawką do przodu i do tyłu, jak w przypadku zwykłej miotły. Wręcz przeciwnie, im wolniejszy ruch ssawki tam i z powrotem, tym pełniejsze będzie czyszczenie, a zatem też tym szybsze.
To są te uwagi ogólne do stosowania odkurzacza. W następnym rozdziale na stronie 25 mamy czyszczenie pościeli. Do czyszczenia pościeli również zalecane jest użycie tej małej metalowej ssawki. Urządzenie należy używać w taki sam sposób jak przy czyszczeniu mebli tapicerowanych. Zastosowanie Electroluxów w przypadku materacy ma tę zaletę, że nie tylko usuwa kurz, ale także napowietrza wełnę materaca, która jest w ten sposób odkażana. W ten sam sposób postępuj przy czyszczeniu poduszek. Kolejna strona, i to jest też ciekawy rozdział, zwróćcie uwagę na zdjęcie, które tutaj się znajduje, to jest czyszczenie samochodów. Do tego też zalecane jest użycie małej metalowej ssawki. Co tutaj jest napisane? Używaj urządzenia tak jak w przypadku pościeli, czyść wnętrze samochodu w taki sam sposób jak meble tapicerowane. Jeżeli tapicerka jest skórzana, zamiast małej dyszy numer 6 użyj okrągłej szczoteczki, czyli tej. Ok, na następnej stronie mamy użycie dmuchawy, odkurzacza w formie dmuchawy. Niektórych rodzajów prac czyszczących czy czyszczenia praktycznie nie da się przeprowadzić za pomocą odkurzania. Dotyczy to czyszczenia żaluzji, wnętrza fortepianów, grzejników, których żeberka znajdują się blisko siebie. Należy do tego celu używać dmuchawy. No i tutaj na tych rysunkach jest przedstawione mocowanie węża na wylocie powietrza. W przypadku odkurzacza Electrolux 10 było to troszeczkę bardziej skomplikowane, bo trzeba było użyć takiego specjalnego łącznika, który pozwalał zamontować wąż na wylocie powietrza, takim znajdującym się troszkę z boku odkurzacza. Obejrzymy to, jak będziemy się zajmować odkurzaczem model 10. Natomiast w przypadku modelu 11 było to bardzo proste, po prostu odkręcało się, oglądaliśmy to już w odcinku poświęconym temu odkurzaczowi, odkręcało się tę bakelitową część znajdującą się z przodu, nakręcało się ją tutaj na wylocie powietrza i w tę część wtykało się już gięty wąż, czy ten miękki wąż, i do tego podłączało się rurę. Odkurzacz mógł być używany w formie dmuchawy. No jest tutaj właśnie napisane Electrolux 10, włóż kolanko do nasadki dmuchawy, a w nie włóż je do otworu służącego jako wylot powietrza i znajdującego się z tyłu urządzenia. Następnie włóż elastyczny wąż, włącznik kolankowy, ale w Electroluxie 11 odkręć czarną nasadkę izolacyjną z pokrywy urządzenia i przykręć ją w tylnej części urządzenia, następnie włóż elastyczny wąż. Czyli w Electroluxach 11 było to bardzo proste, nie potrzeba było jeszcze jakichś dodatkowych łączników. No i dalej na kolejnej stronie 28 mamy kontynuację rozdziału o używaniu odkurzaczu w roli dmuchawy. Tutaj jest bardzo ładne zdjęcie właśnie odkurzacza model 11 i pani czyszczącej takie żeberka kaloryfera. Jest tutaj napisane: włącz urządzenie i przedmuchaj zakurzone części, które chcesz oczyścić. Pył zostaje uwolniony. I dalej jest napisane: na życzenie klienta dostarczamy lejek, który połączony z elastycznym wężem umożliwia zasysanie pyłu wprawianego w ruch poprzez dmuchawę. Korzystanie z tego akcesorium wymaga dodatkowego zakupu elastycznego węża, a komplet takiej dostawy dla modelu 10 lub 11 wynosi 140 franków. Aha, czyli tak, z tyłu urządzenia podłączało się elastyczną rurę, która służyła jako dmuchawa, natomiast z przodu można było dodatkowo podłączyć drugą elastyczną rurę, czy elastyczny wąż, założyć coś w rodzaju takiego lejka, pewnie, nie wiem, może gumowego, i jednocześnie wysysać ten kurz uwalniany poprzez przedmuchiwanie takiego właśnie kaloryfera, grzejnika czy jakichś innych trudno dostępnych miejsc. No i na stronie 29 mamy różne zastosowania specjalne, które wymagają dodatkowych akcesoriów. Mamy to pokazane na przykładzie bibliotek. Jest tutaj zdjęcie pani czyszczącej grzbiety książek właśnie w jakiejś takiej biblioteczce odkurzaczem Electrolux 10 i jest tutaj napisane, żeby używać właśnie takiej szczoteczki czy pędzla bibliotecznego, takiego bardzo płaskiego, zakładanego, chyba nawet na coś w rodzaju takiej ssawki szczelinowej na końcówkę. Przypomina to troszkę szczoteczkę do zębów.
Szczoteczka jest wyjmowana i pozwala na czyszczenie książek i różnych plików, papierów bez konieczności ich, no nie wiem, wyjmowania. Cena to jest 37 franków, albo to, nie jestem pewien, albo to jest numer tej szczoteczki, a cena wynosi 50 franków, albo 37 franków 50, tak, chyba tyle wynosi ta cena. Na kolejnej stronie też ciekawe akcesorium, ciekawy dodatek do odkurzacza, to jest taka końcówka używana do czyszczenia maszyn drukarskich, maszyn w drukarniach. Do czyszczenia maszyn drukujących czy drukarskich i czcionek przewidzieliśmy specjalną taką ssawkę czy dyszę, która kosztuje 180 franków. Przyznaję, że czegoś takiego jeszcze nie widziałem i pewnie nie wiedziałbym, do czego to służy, gdybym to zobaczył. Nawiasem mówiąc, obejrzymy sobie kiedyś w jednym z odcinków cały taki nowoczesny, stosowany dzisiaj odkurzacz służący do czyszczenia kserokopiarek i drukarek laserowych z resztek toneru. No i tutaj na kolejnej stronie mamy przykład zastosowania takiego odkurzacza przy czyszczeniu trzody chlewnej do czyszczenia zwierząt gospodarskich, koni, psów, co ciekawe, i innych zwierząt należy używać szczotki właśnie takiej do pielęgnacji futra. Ta metoda czyszczenia przez odsysanie była przedmiotem poważnych badań lekarzy weterynarii i została uznana za znacznie lepszą od takich klasycznych metod czyszczenia. No i cena jest tutaj 35 franków z taką szczotką metalową, czy z jakimś tam wkładem metalowym lub bez niego. Na następnej stronie widać użycie troszeczkę innej szczotki przewidzianej specjalnie do czyszczenia koni. Jest tutaj napisane: stworzyliśmy taki skombinowany, nie wiem czy złożony z kilku elementów model szczotki do pielęgnacji z wyjmowanym metalowym elementem o różnych wymiarach. Widać to tutaj dosyć dokładnie na tym rysunku. Ta metoda czyszczenia została przyjęta w naszych, nie wiem, kampaniach reklamowych chyba ku wielkiemu zadowoleniu klientów i cena takiej szczotki wynosiła 125 franków. W tym miejscu chciałbym pokazać Wam jeszcze raz archiwalną fotografię, która pochodzi z Polskiego Narodowego Archiwum Cyfrowego. To jest fotografia z 1931 roku z koszar kawaleryjskich w Warszawie i widać tutaj żołnierzy czyszczących konie przy pomocy właśnie odkurzacza Electrolux 11 i przy pomocy chyba dokładnie takiej szczotki, jaka jest pokazana tutaj w tej broszurce z częściami zamiennymi. To jest fotografia, którą widzieliśmy już także w filmie o działaniu tego odkurzacza Electrolux 11 i chyba oglądaliśmy ją także wraz z innymi archiwalnymi fotografiami na filmie o troszeczkę nowszym odkurzaczu Electrolux 12. Link do tego filmu zresztą zamieszczę także zarówno na końcu, jak i w opisie tego nagrania. To jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o użycie odkurzaczy model 10 czy model 11 odkurzaczy Electrolux, ale bardzo fajne znajdują się tutaj też inne reklamowane urządzenia Electroluxa, na przykład froterka czy polerka Electrolux. Jest tutaj napisane, że taka polerka służy do pielęgnacji parkietów, linoleum, jakichś płytek w sposób ekonomiczny i pozwalający uniknąć zmęczenia i że działanie takiej froterki, niski pobór prądu pozwalają na szybkie, nie wiem, zwrócenie się czy szybką amortyzację ceny zakupu i że generalnie taka froterka działa troszkę podobnie jak odkurzacz, bez konieczności jakiejś specjalnej, nie wiem, prowadzenia jakiejś specjalnej instalacji, po prostu była włączana do kontaktu. Nawiasem mówiąc, będziemy oglądać w następnych odcinkach kilka froterek polskich, radzieckich już z lat 50. czy 60. i popatrzymy tam, jak bardzo modele tych froterek właściwie oparte są o te klasyczne froterki Electroluxów z lat 20. One są praktycznie identyczne, czy takie froterki z rzeszowskiej fabryki sprzętu gospodarskiego trzyszczotkowe, jak w tym przypadku ten Electrolux, czy froterki z krakowskiej spółdzielni pracy Motoruch. One wyglądają praktycznie identycznie, tak samo radzieckie froterki EPM chyba one się nazywały. Są praktycznie identyczne, są kopiami tych starych froterek
Electroluxa. Na stronie 34 też jest bardzo ciekawe urządzenie, to są lodówki, różnej wielkości lodówki, Frigeluxy Electroluxa. Dosyć ciekawa rzecz, przyznaję, że no, myślę, że w latach 20., w drugiej połowie lat 20. musiała to być duża nowość i duże ułatwienie dla takich, powiedzmy, bardziej zamożnych gospodarstw domowych. Jest tutaj napisane, że taka lodówka konserwuje produkty spożywcze w niskiej temperaturze i idealnie suchej atmosferze, wytwarza lód spożywczy, pozwala w łatwy sposób wyprodukować czy wytworzyć w domu kremy, mrożone sałatki owocowe itd. Urządzenie działa w oparciu o energię elektryczną lub gaz, nie posiada żadnych ruchomych części, zużycie tych części jest zatem zerowe, a moc wyjściowa takiej lodówki jest stała, nie wymaga stałego nadzoru czy konserwacji. Jest tutaj też napisane, nie jest to taka miniaturowa instalacja chłodnicza wymagająca stałego nadzoru i częstych wizyt mechanika. Jest to najlepsza lodówka do użytku domowego i jest tutaj zachęcenie. Poproście Państwo o specjalne instrukcje czy informacje dotyczące takich lodówek. No i na następnej stronie 35 jest coś, co przyznaję, że w ogóle nie wiedziałem, że w latach 20. już istniało. Jest to filtr zmiękczający wodę, filtr Electrolux. Jest tutaj napisane, filtr zmiękczający wodę zalecany jest w regionach, w których woda jest silnie zakamieniona, obciążona wapniem, manganem, magnezem i temu podobne. Dzięki temu twarda woda z kranu natychmiast zamienia się w wodę miękką, która posiada wszystkie cechy deszczówki. No i tutaj jest tutaj napisane, że na przykład użycie takiej zmiękczonej wody pozwala zaoszczędzić 60% mydła, 40% paliwa w gotowaniu, podczas gotowania żywności, nie wiem, 30% zużycia kawy, jeżeli dobrze rozumiem, i 55% herbaty podczas ich przygotowywania. Podczas mycia użycie takiej zmiękczonej wody, przefiltrowanej wody zapobiega podrażnieniom, pierzchnięciu skóry. No i tu jest też napisane, że firma Electrolux wykonuje również większe instalacje filtrujące do wydajności 20 000 litrów. No i oczywiście też jest napisane, że chętnie udzielimy, czy tam proszę zwracać się do nas o szczegółowe informacje. To, co mamy jeszcze pod koniec tej broszurki, to jest na przykład cennik różnych części czy akcesoriów zamiennych. Tutaj są te różne dysze aluminiowe, jest tutaj wspomniana dysza do prasy drukarskiej, są te różne takie ssawki z włosiem, okrągła, owalna, są te metalowe dysze, jest cennik tych metalowych rur, prostych lub wygiętych. Jest cena węża elastycznego, są końcówki do węży, jest tutaj cena wtyczek, jest cena oddzielna tych, nie wiem, pinów czy kołków do wykręcanych z wtyczki. Jest tutaj cena przewodu za metr, chyba 3,25. Tak, jest tutaj cena przewodu 3,25 franka za metr. Są tutaj różne wtyczki do używania jako przedłużacze. Jest tutaj buteleczka na olej smarujący. Są tutaj wymienione też szczotki. Para szczotek kosztowała 6 franków. Są gniazda bagnetowe, czyli takie jak tutaj na tym przewodzie. To, co jest ciekawe, są tutaj wymienione oporniki, które można było używać na przykład z urządzeniami przewidzianymi na 110 V podczas używania ich w sieci o napięciu 220 V. One kosztowały 125 franków i to jest coś, co chyba widzieliśmy w nagraniu poświęconym takiemu staremu odkurzaczowi Siemens Schuckert Protos. On był przewidziany takiemu kubełkowemu odkurzaczowi mniej więcej z lat 20., czyli z podobnego okresu. On był fabrycznie przewidziany na chyba 110 V, a na wylocie powietrza znaleźliśmy właśnie takie oporniki, które moim zdaniem były właśnie zainstalowane po to, żeby odkurzacz mógł być używany
także w sieci o napięciu 220 V. No i jest jeszcze na koniec worek na kurz, który kosztował 25 franków. I tutaj na końcu znajdują się jeszcze dwa formularze, które można było już przygotowane, formularze, które można było wypełnić i przesłać do punktu kontaktowego Electroluxa. Pierwsza to jest prośba o informację. Tutaj jest właśnie adres do wpisania, odpowiedni adres przedstawicielstwa Electroluxa. No i tutaj jest, byłbym wdzięczny za przesłanie mi wszelkich informacji o urządzeniu. Tutaj można było wypełnić, o jakie dokładnie urządzenie chodzi, podać numer katalogowy, podpisać, podać datę i swój adres. No i tutaj na końcu jest napisane, aby znaleźć oddział najbliżej Państwa domu, prosimy zajrzeć na stronę 5 niniejszej broszury. I kolejny formularz, który również można było wyciąć albo wyrwać z tej broszurki, nawet kilka tych formularzy, no to jest już klasyczny formularz przy reklamowaniu jakiejś wady związanej z danym urządzeniem. Tutaj też wpisywało się konkretny adres, posiadane urządzenie, numer i tak dalej. No i chciałbym Państwa poinformować, że i tutaj należało wypełnić, o jakie wady chodzi, no i podać oczywiście także swój adres zwrotny. No i też jest tu napisane, zapoznaj się ze stroną 5 naszej broszury, czy niniejszej broszury, aby znaleźć oddział najbliższy Twojemu miejscu zamieszkania. Tutaj są dwa takie właśnie formularze reklamacyjne. No i na sam koniec jest już tylko króciutka informacja, czy wzmianka. Zadowolenie wszystkich w możliwie najkrótszym czasie jest zadaniem trudnym i niewdzięcznym. Z szacunkiem prosimy Państwa o pomoc, stosując się do kilku wskazówek, które pozwoliliśmy Państwu przekazać. Mamy ponad 1 000 000 klientów i wobec wszystkich tych klientów, tak samo jak wobec Państwa, postaramy się wykazać jak najlepszą wolę. Myślę, że tak mniej więcej można to przetłumaczyć. No i tutaj jest już tylko adres wydawnictwa, które opublikowało niniejszą broszurę w Paryżu. To jest właściwie wszystko. Obejrzeliśmy do końca cały ten katalog części zamiennych i jednocześnie instrukcję obsługi do odkurzaczy Electrolux 10 i Electrolux 11. Bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze wspólne zapoznanie się z tą, myślę, że bardzo ciekawą instrukcją obsługi, a jednocześnie katalogiem części zamiennych do starych odkurzaczy Electrolux Model 10 i Electrolux Model 11 z drugiej połowy lat 20. To, co dzisiaj wydaje się nam oczywiste, myślę, że wtedy dla wielu osób było jednak pewną nowinką techniczną, bo myślę, że wtedy w latach 20. wiele osób po raz pierwszy zetknęło się w ogóle z elektrycznymi odkurzaczami i pewne rzeczy, które wydają się oczywiste, wymagały wyjaśnienia, ale myślę, że dla nas też było to ciekawe, bo mogliśmy obejrzeć nie tylko fascynujące, ciekawe grafiki, fotografie z epoki, ale mogliśmy też poznać dokładne zastosowanie takich odkurzaczy, czasem do bardzo dziwnych i niespodziewanych zastosowań, takich jak na przykład czyszczenie koni, krów, bydła i tak dalej. Mogliśmy też zobaczyć, ile w owym czasie kosztowały niektóre akcesoria, jak się taki odkurzacz używało. Myślę, że to dodaje pewnej autentyczności temu eksponatowi, który mamy tutaj na stole. Tak jak Was już zapraszałem, zachęcam wszystkich, których ten model odkurzacza interesuje, do zapoznania się z odcinkiem poświęconym testom tego odkurzacza. Zobaczycie, że on całkiem fajnie działa. Za chwilę tutaj pokaże się link do odcinka poświęconego temu odkurzaczowi. Znajdziecie go również w opisie tego nagrania. Link do pliku PDF ze skanem tej broszurki, tej francuskojęzycznej broszurki, znajdziecie również w opisie tego nagrania. Był to odcinek dosyć długi, ale myślę, że całkiem fajnie udało się dłuższe fragmenty tej francuskiej broszurki, jednak także polskim i nie tylko polskim, bo film ten będzie tłumaczony m.in. na angielski, użytkownikom udostępnić. A w jednym z następnych nagrań na pewno, tak jak już Wam obiecałem, obejrzymy sprowadzony właśnie z Francji starszy model odkurzacza ręcznego Electrolux 5, chyba nawet sporo starszego, bo pochodzącego być może jeszcze gdzieś z pierwszej połowy lat 20. czy
z połowy lat 20. Do niego niestety jeszcze, tak jak wspomniałem, takiej instrukcji nie mam, ale być może uda się ją zdobyć. No a na koniec jeszcze raz bardzo dziękuję Jackowi za wypożyczenie i umożliwienie wykorzystania na tym kanale, w tym odcinku, zarówno tego odkurzacza, jak i tej publikacji, które pochodzą z jego kolekcji. Jeszcze raz Wam wszystkim bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nawet mogę jedną jeszcze raz... Ojej, upadło mi to, przepraszam.